Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym 3 for Free, czyli serii, gdzie przedstawiam Wam darmowe gry i dema warte uwagi. Jednak tym razem spośród 3 gier i jednego bonusu będą 2 gry na zasadzie ja testuję, abyście Wy nie musieli. 2 gry, które zapowiadały się całkiem fajnie, niestety zawiodły moje oczekiwania. Chociaż nie ukrywam, że niektórym mogą się te gry podobać, bo jedna z nich ma nawet sporo fanów. Głównie dzieciaków, z tego co zdążyłem zauważyć, ale zawsze to coś. Zanim jednak przejdziemy do sedna, przypominam o subskrybowaniu, zostawianiu łapek i komentowaniu. A tym, co już to robią, serdecznie dziękuję, że pomagacie mi się rozwijać. Jesteście najlepsi. Zaczynajmy. Rozpoczynamy od darmowej gry multiplayer Gun Riders. Przyznam szczerze, że to co widzicie teraz na ekranie to moje pierwsze odpalenie gry i miałem wrażenie, że właśnie przechodzę tutorial z jakiegoś ubogiego klona Population One. Wdrapywanie się na każdą powierzchnię, szybowanie z rozłożonymi rękoma, nawet sam tutorial miejscami wyglądał podobnie. Nie będę tutaj Wam przedstawiał wszystkich trybów i tak dalej, gdyż sam przetestowałem jedynie tryb Battle Royale oraz zwykły Deathmatch i niestety nie porwało mnie to zupełnie. W grze jest mnóstwo rozwydrzonych dzieciaków, przez co byłem zmuszony całkowicie wyłączyć czat głosowy, nie tylko dla swojej drużyny, ale dla wszystkich w lobby. Battle Royale jak Battle Royale. Nie będę tu wchodził w szczegóły, jednak jeśli chodzi o tryb Deathmatch, to w pierwszej chwili nie ogarnąłem, co się dzieje. Pełno graczy na bardzo małej mapie i często giniemy od razu zaraz po wyjściu z respawn pointu. Gdy już uda nam się przeżyć te kilka sekund początkowych i namierzymy przeciwnika, to często nie zdążymy w niego wystrzelić, bo z uwagi na minimalistyczny rozmiar mapy, nie wiem czy każda jest taka, ale ta, na której grałem, była mikroskopijna, nie ma możliwości, żeby ktoś nas nie zabił od tyłu w momencie, gdy koncentrujemy się na strzelaniu do jakiegoś przeciwnika. Wiecie, nie lubię mówić źle o grach. Zwykle wszystko, co wstałem na kanał, to gry, które jestem w stanie szczerze polecić, jednak jeśli chodzi o Gun Riders, to mnie osobiście nie przekonała ta gra. Demon Rush to kolejna gra, którą całkowicie przeceniłem. Twórcy opisali ją jako casualowe walki na arenie z naciskiem na ragdoll. Zapaliłem się na tę grę, szczególnie, że uwielbiam grę Gorn, gdzie brutalne walki na arenie i ragdoll przeciwników jest naprawdę świetny. Niestety odbiłem się od Demon Rush jak piłka tenisowa od ściany. Pociągamy dźwignię, pokonujemy falę przeciwników i jednak jest to niesamowite sztywne i bez polotu. Przeciwnicy wyglądają śmiesznie, jednak prawie w ogóle nie reagują na uderzenia. Jedna ich reakcja to taka, że przewracają się po kilku uderzeniach. Ponadto możemy ich wybić w górę, jeśli akurat dzierżymy w rękach młot bojowy lub złapać i cisnąć nimi w lawę. Jednak gdy to zrobimy, przeciwnik wleci do lawy, następuje wybuch niczym kilka lasek dynamitu razem wziętych. Jest to trochę irytujące, gdyż również ziemia się wtedy trzęsie, a biorąc pod uwagę fakt, że to moim zdaniem jedyna fajna rzecz w grze, wrzucanie przeciwników do lawy, to takie ciągłe, głośne wybuchy, trzęsąca się kamera wkurza niesamowicie szybko.
Ok, przejdźmy teraz do czegoś przyjemniejszego. Undead Quest jest dostępny na tę chwilę jedynie w wersji demo. Natomiast w lutym twórcy planują wypuścić płatny, wczesny dostęp do gry. W grze musimy się bronić przed falami żywych inaczej. Jednak obrona to nie strzelanie z różnych dziwnych pistoletów, karabinów i innego żelastwa. Do dyspozycji mamy świecącą magiczną piłkę do krykieta oraz miecz świetlny do krykieta. Odbijamy piłkę, która, jak to w życiu bywa, nie zawsze leci w kierunku, w której chcemy. Ponadto odbija się od drzew. Widać, prawa fizyki działają w tym temacie. Gra jest naprawdę przyjemna. Jestem ciekawy, co twórcy mają dalej w planach. Ja osobiście mam nadzieję na jakieś fajne upgrade'y lub chociaż materiały kosmetyczne. Urozmaiciłyby grę. Ogólnie gra się naprawdę przyjemnie. Granie w krykieta z całkiem sympatycznie wyglądającymi nieumarłymi, gdzie to oni są celami, jest naprawdę satysfakcjonujące i sprawia wiele frajdy. Polecam Wam z całego serca sprawdzenie tej gry z dwóch powodów. Po pierwsze, gra jest tego warta. A po drugie, w lutym, gdy dostaniemy już pełny, płatny, wczesny dostęp gry, będę miał dla Was tę grę do wygrania w konkursie, ale uwaga, nie łapcie się za grę, jeśli nie macie minimum 2 metry na 2 metry wolnego miejsca, bo porozbijacie wszystko w domu. I na koniec, jako bonus, co z naszego podwórka. Gra, którego autorem jest Marek Stój. Tak, wiem, wiele z Was właśnie teraz mówi, przecież to uboższy klon Beat Sabera. Tak, zgadzam się z tym, ale dajcie mi chwilę i posłuchajcie. Jako że jestem w stałym kontakcie z Markiem, oto co mi powiedział na temat dalszych planów na rozwój BeatLabs. Sama nazwa gry już powinna Wam nasuwać skojarzenia z laboratorium. Nie będzie to więc zwykły, prosty klon Beat Sabera. Twórca, tak, Marek, w pojedynkę pracuje przy tej grze, więc jeśli ktoś ma ochotę pomóc mu w jego pracy, to walcie do niego na Discorda lub Facebooka. Jak mówię, twórca użył Beat Sabera jako podstawy do swojego dzieła. Spory nacisk będzie położony na kustomizację. Społeczność podczas tworzenia map będzie mogła dowolnie ją dostosowywać za pomocą różnych obiektów, w które trafiamy. Każdy rodzaj będzie się inaczej zachowywał podczas trafienia. Mieczy, katany, pałeczki, perkusje, pięści, broń palna i inne oraz różnych map. Cała gra powstaje z myślą o mapach tworzonych przez graczy. Dlatego w grze znajdziemy takie utwory jak np. Blinding Lights z grupy Weekend, Moves Like Jagger, Maroon 5, Jump, Van Halena i wiele innych, bardziej i mniej znanych utworów. Tak około 70 000 robi wrażenie, nie? Marek ma solidne plany dotyczące tej gry, więc jeśli jesteście ciekawi więcej, to koniecznie wbijcie do niego na Discorda, link w opisie. A on odpowie Wam na wszystkie pytania. Gra jest w tym momencie w bardzo wczesnym dostępie i jest dostępna za free na SideQuestie. Ściągajcie, grajcie, wbijajcie do niego na Discorda i pomagajcie mu rozwijać grę, wyrażając swoje opinie, pomysły czy nawet zastrzeżenia. Gra nie ma być bezpośrednią konkurencją dla Beat Sabera, a raczej ma z nim koegzystować i ewoluować, bazując na jego świetnych fundamentach. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!